Siemanko widzowie, witam was z Birmingham. Znajdujemy się w NEC 2000 na Gravity Show. Ten odcinek będzie bardzo pasjonujący, emocjonujący, pełen różnych samochodów. Jest to największy indoor event w Wielkiej Brytanii. Zostańcie z nami, zapraszam na film. You ain't never had the fast investigation. You ain't never had the bad who wanna date you. You a bad bitch, daddy gotta spank you. My nigga fresh out the pen, he might shake you. Stendo, I don't rap with no stock clips. If you chillin' with the ops, you getting shot with. Bad hoes love a nigga out in Stockton. They let my shorty in the party with a Glock 10 poppin'. Yeah, bitch, I'm so poppin'. I got pounds, I got keys, these you shopping. No to zaczynamy dzisiejszą zabawę. Już tylko po wejściu do hali wita nas BMW M5 i to nie byle jaka. Spójrzcie, jaki piękny kolor tego lakieru. Jakby kameleon zglebowany na rajdzie. Ładnie się to prezentuje. Cały system rajda ładnie wkomponowany razem z tubą z tyłu. Bardzo sympatycznie to wygląda. Felga, tyżycie go sobie. Spójrzcie, jak może Volkswagen Polo wyglądać. Czysta rajdówka, specjalnie przygotowana na ten show. Tutaj wam przedstawiam starego Forda Oriona w turbo, zrobiony na Peaky Blinders style. Spójrzcie, jaką ilość detali tutaj jest. Skórzana pokrywa zaworów. Coś niespotykanego. I oczywiście, jak większość samochodów, tylko Ernie. Nic więcej. Spójrzcie na takiego Skyline'a. Piękny niebieski kolor. Spójrzcie na te turbo. Also here on the left-hand side of the stage is our friends at the Elite competition. Oczywiście. We've got the Slambo here. You can buy some tickets and you could be driving home with the Slambo. Make sure you go check them guys out. Piękna sztuka. Once again, if you want to see some Liberty Walk cars revealed here at... Powiem wam szczerze, że ten kolor robi swoje. No coś dla pań też się znajdzie oczywiście. To wam zryje mózg. Spójrzcie na to. Pięknie zachowany, odrestaurowany klasyk. Rekinek ciągnięty przez M5. Detailing tu jest normalnie na mega poziomie. Są wlepowane lampo do wygrania. Ja już próbowałem swoich sił, no i niestety nie pykło, ale jakby wygrał, to by jeździł. Spójrz na ten spoiler. piękna BM-ka
w takim fioletowym, ciemnofioletowym kolorze. Bardzo ładnie się prezentuje. Można by powiedzieć ideał. Ale to nie wszystko. Spójrzcie na tego Porszaka. To jest niemożliwe, jak ta felga jest schowana. Spójrzcie na to. Ciekawe, który to jest rocznik. Jeżeli ktoś wie, niech zostawi komentarz. Tutaj mamy Datsuна z karbonową maską, karbonowymi wstawkami, kultową felgą. Spompowany Peugeotik 206. Można powiedzieć, wygląda jak na sterydach. Piękny spoiler przedni, karbonowy oczywiście. Spójrzcie, jaki on jest czysty w środku. Turbo jakie ogromne. Westgate jak ładnie wypuszczony. Oczywiście karbon musi być. Spompowany Peugeotik. Z tyłu to taka świnka już. Piękny GTR. Oczywiście karbonu dzisiaj tu będzie dużo. Będzie się tu tonami sypać. Spójrzcie, ta felga jaka piękna, skręcana. Piękny wzór. Po prostu coś pięknego. Spójrzcie z tyłu. Oczywiście tytanowe końcówki wydechu. Coś nieprawdopodobnego. Jak to mówią, bez gwiazdy nie ma jazdy. Wzór felgi. Czy pasuje do tego Mietka? Nie wiem, mnie się to nie widzi, ale ogólnie felga piękna, skręcana. Piękna sztuka. Nawet złota gwiazda. Zajrzymy tak do środka, a co w środku? Nokia 5110 w zestawie. Ciekawe, czy to było fabryczne. Drewniana kera sportowa. Niebywałe. Wybaczcie, jeżeli ten odcinek będzie trwał 40 minut, godzina, ale po prostu już na wstępie jest taka pompa, że hej. Studio detailingu, tak mi się wydaje. Prezentują swoje prace tutaj. Ale piękne fury. Niektóre ciężko rozpoznać, co jest co. Oldschoolowa japońska motoryzacja. Szczerze wam powiem, nie znam tej marki. Nie wiem, co to jest. Ale prezentuje się zacnie. Powiem wam, podobnego kampera widziałem u Roberta na kanale Stradale Classic. On też przerabiał takiego Mercedesa właśnie na campervana. Całkiem podobny. Tego samochodu chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. RX 7 w ognistym czerwonym kolorze. Idealnie to współgra.
Patrzcie te dokładki, jak to ładnie wszystko współgra. Koło schowane. Oczywiście nie może zabraknąć czego? Rajda. Na karszewach, których już byłem, zdaje się być bardzo popularne te małe tory wyścigowe, gdzie można się pościgać. A tu się bardzo ładnie prezentuje RS6 ze splitterem z przodu z Maxtona. Pięknym oklejeniem. Ogromna felga. Ile to jest cali? Z 21? Jo, 21 cali. Pięknie się prezentuje. No w środku powiem wam, ty niczego sobie. Takie nietypowe wykończenie deski rozdzielczej. Ogólnie teraz przebywamy na stoisku Motula. Ta poprzednie Audi też jest prezentowane przez Motula. To stara renówka. A tu zaraz za nim kolejny GTR. Fajnie felga usadzona z negatywem. Piękna fura. I oczywiście dokładki Maxtona. Z boku tak samo, ale zglebowany. Totalna gleba. Spójrzcie na to. No, ładna prezentacja BMW. Dół samochodu czyściutki, tak jakby dopiero wyjechał z fabryki. Powiem wam, ciekawa ta prezentacja tego samochodu. Oczywiście piękne koło, jak we wszystkich samochodach tutaj. Lambo na lawecie. Może się popsuło, ale wątpię. Lambo na lawecie ciągnione przez nic innego jak Rolls Royce'a. I to nie byle jakiego. Patrzcie, jaki on jest ogromny. Grill w tym Royce'ie wygląda jak jeden wielki grzejnik. I oczywiście Spirit of Ecstasy. Piękny Royce. Spójrzcie ten zestaw, jaki on jest długi. Powiem wam, to jest też fajna zabawka. To jest bodajże i 20 M Performance. Fajna zabawka. Jest MK, jest MK. Spójrzcie na tego McLarena. To jest bodajże P1, jak się nie mylę. W przepięknym, takim brązowo-pomarańczowym kolorze. Wydaje mi się, że nawet są drobinki złota. Przepiękny samochód. Tutaj ładnie się prezentuje Brabus, Mercedes. Normalnie czołg na kółkach. Bazą tego Brabusa
Jak mi się dobrze wydaje, jest Mercedes GL 63. Karbonowa felga, czegoś takiego jeszcze nie widzieliście. Z fajną pomarańczową obręczą. Zajrzymy do środka. Na razie to jest znówka, jeszcze folia. Fotele AMG w pięknym pomarańczowym kolorze, w pikowanej skórze. A tu kolejny Skyline GTR w bardzo fajnym malowaniu. Jest pomalowany tak pół na pół. Ta lewa strona, taki kameleon, a znowu prawa strona, czysto błękitny kolor. Oczywiście dodatki karbonowe. Lusterka. Jakby ktoś niedoświadczony widział, powiedziałby, że to prawie jak w M-kach lusterka, bardzo rozpoznawalne, ale czysty karbonik. A tu jakże piękna BM-ka. Seria druga w M-pakiecie. W ogóle patrzcie na to koło. Koło to nie wszystko w tym samochodzie. Zmieniona jest turbina. Ona musi fajnie dmuchać. Pięknie się prezentuje. I co najlepsze, z tyłu koło jest większe aniżeli z przodu. Znaczy to jest taki full slick. Jeszcze spadochron z tyłu. Sobie wyobraźcie, jaki ten wóz musi być szybki. Tego KTM-a chyba już kojarzycie z poprzedniego odcinka. Jest to jedna wersja, jedyny samochód tutaj na Wyspach Brytyjskich. Jest full carbon, cały z karbonu zrobiony. Co wam powiem, to wam powiem, ale British Motor Show przy tym evencie może się schować. I to pod dywan. Ekstra fajna atrakcja. Widzieliście poprzednie samochodziki? To spójrzcie na te. Spójrzcie na tego SLS-a w AMG. Piękna sztuka. Charakterystyczne otwierane drzwi do góry, jak to w tym modelu. Oczywiście 6,3 litra silnik. Pojeździłby takim, co? Markę Aston Martina chyba każdy kojarzy, ale nie każdy kojarzy ten model. Spójrzcie to. W matowym, pięknym kolorze. Drzwi dwuczęściowe, otwierane wszystko do góry. Żeby tam wejść, trzeba chyba wskoczyć. Piękna sztuka. A tutaj jakże pięknie prezentuje się stara BMK, tak zwany rekinek, w M-pakietowym malowaniu. Jakaś chyba wyścigówka jest. Bavarian Motor Works. V8 w środku. Kubełeczki. Patrzcie to na kole jak jest dołożone, ale to jest nic. Tutaj macie wskaźnik paliwa. A to chyba jest tylko po to, żeby na wyścigach, jak samochód jest tankowany, żeby widzieli po prostu poziom paliwa. Przeogromne skrzydło.
A cóż to za kot się tu pokazał? Nie jest to Jaguar? Oczywiście, że to jest Jaguar. Ale w jakim pięknym opakowaniu. A tu nietypowa polówka w fajnym zielonym kolorze. Oczywiście dokładki podokładane. Ładnie się to prezentuje. W ogóle koła to są chyba 16, takie malutkie jak do malucha. A tu jakże piękny i nietypowy, ładnie przyszykowany pont jak Firebeat. Pięknie zrobiony. Spójrzcie te skrzydło, ten spoiler jak jest poprowadzony przez cały dach, aż do samego końca. Nietypowy samochód. Najlepsze jest to, że jest zrobione przez Hot Wheelsa. Spójrzcie na tego Mercedesa w malowaniu Marlboro. Piękna wyścigówka. Co tu dużo mówić. Tych samochodów już niestety nie będzie. I znowu Japończyki. Ale to już nie Japończyk. To nic innego jak BMW. To jest chyba 2 czy 1, ale ładna. Dwójeczka to jest M2. A tuż obok znowu jakiś Japończyk. Bardzo ładnie się prezentuje. Teraz dopiero zauważyłem czerwone soczewki. To może znaczyć, że to jest diabeł na drodze. Trochę starszyzny też tu nie zabraknie. Stary Fordzik. Trochę amerykańskiej motoryzacji też musi tu być. Nic innego jak Corvetta w przepięknym czerwonym kolorze. Piękne felgi, BBS-ki. Szkoda, że firma już upadła, ale nie tym się dzisiaj zajmujemy. Wejdźmy do środka na chwilę. Sportowa kiera. Do better. Fajny napis na kierownicy. Teraz czas na małą przerwę. I da się coś napić. I zaraz dalej lecimy z tym tematem. Jakby wam się zachciało umierać,
to uwierzcie mi, jest na to przeznaczony specjalny samochód na waszą ostatnią drogę. Powiem wam, jakbym się umarł, chciałbym się takim przejechać. Jako pasażer z tyłu. No nie powiecie mi, że nie. A tu kolejny piękny, jakże chory projekt, że tak powiem, na ostatnią drogę. Coś wspaniałego. O! On na was patrzy. Widać, pan kierowca zadowolony dzisiejszego dnia? Panie, mandacik będzie? Spójrzcie na to malowanie. Ilość detali na tym samochodzie po prostu przeraża. O! Crown Victoria z 90 roku. A tu? Powiedz cześć. No i oczywiście nie może zabraknąć airlifcika. Piękna BM-eczka. O, może teraz będzie widać, jak ten lakier się zmienił. Chyba jest z dodatkami złota, mi się wydaje. Piękne, kultowe, skręcane felgi Alpiny. A jak bagażnik otwarty, to co tam znajdziemy? Ja już wiem. W tym miejscu, na tym stoisku możecie poczuć się jak w Japonii, w kraju kwitnącej wiśni. Ogarnijcie to Lambo w opakowaniu Liberty Walka. Piękny, pomarańczowy kolor. Imagine all people living life in peace. Piękny, czarny Mercedes. Słynne kultowe monobloki przerobione. Ktoś włożył to rzeczywiście dużo serca, żeby zrobić z tego skręcane felgi. Piękna tapicerka w środku. Jaka mała kierownica jak na tamte czasy. I spójrzcie, kultowy automat. Trzybiegowy. Ale co z tego, że trzybiegi? Spójrzcie, jak ten samochód wygląda, się prezentuje. A tuż obok piękna niebieska BM-ka. Nic dodać, nic ująć. Fajna lotka. I kolejny GTR. Tych GTR-ów to jest jak na zbawienie. Mało kto na pewno słyszał o Fordzie Escorcie, ale w wersji RS. Mało spotykany, bardzo rzadki Fordzik. Jeszcze z napędem na tył. Co wy na to? Kolejny Mercedes. I znowu słynne monobloki przerobione na skręcane felgi.
Czyli z dwóch felg powstała jedna. Jest to prawdopodobnie wersja long. Ale jest świnka z przodu, co? Kolejny kultowy Mercedes. Piękny secik. Powiem wam szczerze, że ilość tych detali na tych samochodach po prostu przeraża mnie samego. No i mamy nasz słynny 2JZ-cik, japońska motoryzacja. Zapewne jakaś Honda przerobiona, ale przepiękny lakier. Spójrzcie to, nie wiem czy to kamera odda. Odda, widać. Piękny kolor. A jak może wyglądać Peugeotik? Właśnie tak. To jest nowa 406. Nie powiecie mi, że kolor tego samochodu jest po prostu onieśmielający. No oczywiście rajdzik. Widać, że tu Akrapowicz siedzi. O, ciekawy projekt Peugeota. A tutaj przedstawiam wam dragstera z prawdziwego zdarzenia. I to nie byle jakiego. Sobie wyobraźcie, że ta maszyna ma 1000 koni mechanicznych, prawie 10-litrowy silnik, osiąga 184 mile na godzinę na ćwierć mili w 7,26 sekund. Robi wrażenie, co? Ogarnijcie to. Na początku myślałem, że to jest Cadillac, ale byłem w błędzie, bo jest to Mercury Comet z 1964 roku. Powiem wam, bardzo ciekawy wóz, odbudowany w 2011. Osiąga moc 2000 koni mechanicznych, a od 0 do setki nie zgadniecie. Szybciej aniżeli jakikolwiek inny pojazd elektryczny. 1,6 do setki. Spójrzcie na te detale. Pamiętacie Forda z poprzedniego odcinka z silnikiem odrzutowym? To sobie wyobraźcie, że ktoś do tego zacnego Volkswagena również wrócił silnik odrzutowy. Kogoś wena poniosła, ale w pozytywnym słowa tego znaczeniu. Tu macie silnik odrzutowy u góry, na pace silnika, a tuż niżej wszystkim znany silnik volkswagenowski. Spadochron numer 1, spadochron numer 2. Chodząc po tej hali nie można nie zauważyć tak pięknej RS4. Spójrzcie na te chromowane felgi.
Przepiękne, jakże cudowne. Białe, skórzane wnętrze. Ktoś włożył to serducho. No i oczywiście już standardowo, można powiedzieć, na standardowym wyposażeniu tego eventu airlifcik, ładnie wkomponowany w bagażnik. Piękny samochód. To, co teraz Wam pokażę, jak to zobaczycie, to wyskoczycie z butów. Spójrzcie na to. W ogóle, co za mechanizm otwierania tylnej klapy. Coś niespotykanego. Patrzcie na tą Toyotę Celstor. Pokaz demo tylnych świateł. Negatywik z tyłu. Fajna felga. Czarny lakier. W ogóle spójrzcie, jak dziwnie uchylna jest ta tylna szyba. Środek mega luksusowy. Jako pasażer mógłby jeździć. Ale jestem mega podjarany tą miejscówką. Serio. Z tym poprzednim eventem on się może ukryć. Tutaj jest po pierwsze bardziej ogarnięte, bardziej stoiska są odpowiednio rozlokowane, nie ma takiego bałaganu jak tam był, że praktycznie wszystko jedno na drugim. Niestety tych samochodów jest coraz mniej. Ratujcie klasyki, kto może. A teraz przyjdzie czas w końcu na driftowanie, palenie gumy i to wszystko wokół czołgu. Co dobre, szybko się kończy, moi kochani. Czas zawijać z tego Birmingham. Lecimy na chatę. Pakujemy się zaraz do wehikułu. Gravity Show? Niczego sobie. Na pewno dużo lepsze aniżeli British Motor Show. Organizacyjnie rewelacja petarda. Kto nie był, niech żałuje.
Mam nadzieję, że ten content Wam się podobał i poznaliście inny typ car showu. Zapraszam Was na następny odcinek w międzyczasie. Będzie to relacja z Blenheim Palace Salon Priv, gdzie zobaczymy luksusowe samochody, egzotyczne i nie tylko. Będzie dużo prestiżu. Jeżeli podobał Ci się ten film, zostaw komentarz, łapkę w górę i nie zapomnij o subskrypcji, żeby być na bieżąco. A ja tymczasem pakuję się do wehikułu i widzimy się już niebawem. Pozdrawiam Was ja, czyli Kuklok. Cześć!